Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl.com. W poprzednim odcinku z serii pod tytułem Błękit metylenowy opisywałem wszystkie korzyści błękitu, przynajmniej wszystkie, które są ugruntowane w literaturze. I w tym odcinku chciałbym wspomnieć o mrocznej stronie błękitu. a więc różnego rodzaju skutkach ubocznych, które może wywołać błękit metylenowy. Omówimy sobie więc, jakie dawki są bezpieczne, z jakimi lekami będzie wchodzić w interakcję, jaki defekt genetyczny jest w stanie zakończyć tak naprawdę dosyć szybko suplementację, bo ktoś wyląduje w szpitalu albo jeszcze gorzej. Jest to dla jasności jakieś clickbaitowe straszenie. Błękit metylenowy, przypominam, jest lekiem, nie jest suplementem i jak każdy lek ma mnóstwo różnego rodzaju działań niepożądanych, które mogą skończyć się również tragicznie i największym, już mogę tutaj zrobić mały spoiler, minusem, nazwijmy to, błękitu metylenowego jest to, że nie ma na niego antidotum. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że jeśli zajrzysz właśnie do ostatniego filmiku o błękicie i zajrzysz do sekcji komentarzy, to prawdopodobnie, jeśli by policzyć, to więcej osób odczuło skutki uboczne niż pozytywne efekty brania błękitu metylenowego, mimo tego, że wiele z tych osób brało naprawdę niskie dawki. Zacznijmy od zdefiniowania, co to są niskie dawki. Więc dawki terapeutyczne, jeśli chodzi o błękit metylenowy, są określone jako mniejsze niż 2 mg na 1 kg masy ciała. Dawki potencjalnie toksyczne to są dawki, które będą przekraczać 5 mg na 1 kg masy ciała. Silnie toksyczne to jest powyżej 7 mg na 1 kg masy ciała, a jeśli ktoś chciałby się pożegnać z tą ziemią, to powyżej 20 mg daje dosyć dobre prawdopodobieństwo, aby osiągnąć ten cel. Mimo że te dawki terapeutyczne, tak jak mówiłem, to jest poniżej 2 mg, to złota zasada jest absolutnie zawsze taka, jeśli chodzi o błękit. Zaczynamy od najmniejszej możliwej dawki. Sprawdzić, jak się czujesz i dopiero jeśli czujesz się ok, można leciutko zacząć zwiększać dawkę. Tak, aż dojdziemy na przykład do tego 0,5 mg na 1 kg masy ciała itd. itp. W ten sposób absolutnie minimalizujesz ryzyko wystąpienia któregokolwiek ze skutków ubocznych, który będę opisywać. Trzeba oczywiście nieustannie przypominać, że świetnym sposobem poza lekami i suplementami na poprawę nastroju i zdrowia jest mięso. Dlatego sponsorem tego odcinka jest nieustannie Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie kojarzysz, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw, gdzie hodowla wygląda tak, jak powinna wyglądać wszędzie. Antybiotyki nie są używane na żadnym etapie hodowli, boostery wzrostu również oczywiście nie znajdą tam miejsca. Samo mięso jest mrożone w szczycie świeżości i to daje nam gwarancję, że jest najwyższej możliwej jakości, kiedy trafia do nas na stół. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. 1. Wchodzisz na stronę Mięsnej Paczki, wybierasz paczkę uprzednio skompletowaną lub kompletujesz własną z produktów dostępnych w sklepie. 2. Wybierasz, gdzie ma być dostarczona i 3. Cieszysz się dostawą prosto pod Twoje drzwi. Jeśli jeszcze nie próbowałeś, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Serdecznie polecam. Pierwszym bardzo groźnym i jednocześnie absurdalnym efektem ubocznym stosowania większych ilości błękitu metylenowego jest, uwaga, metemoglobinemia. I na czym polega ta absurdalność? Bo w pierwszym odcinku opisywałem właśnie, że błękit metylenowy w medycynie może być stosowany do, uwaga, leczenia metemoglobinemii. Gdzie metemoglobinemia jest tym stanem, gdzie nasze żelazo dwuwartościowe będzie utleniane, będzie tworzona metemoglobina zamiast hemoglobiny i w ten sposób jest uniemożliwiany transport tlenu. Czyli słowy, metemoglobinemia będzie prowadzić potencjalnie do uduszenia się. I tym samym efekty uboczne czy symptomy, które można zauważyć w tym przypadku, to jest choćby siność warg, w pierwszym stadium siność paznokci, przyspieszona akcja serca, uczucie ogólnego zmieszania, skołatania itd. itp. Te efekty uboczne mogą się pojawić już przy ilościach 5 mg na 1 kg masy ciała. Także jeśli nie chcesz skończyć z niedotlenieniem czy potencjalnym uszkodzeniem mózgu, to lepiej unikać takich dawek. I tutaj warto podkreślić ponownie, nie istnieje coś takiego jak antidotum na błękit metylenowy. Innymi słowy, jeśli wystąpi jakikolwiek z poważnych efektów ubocznych, ale też mniej poważnych efektów ubocznych tego leku, jedyne co można robić, to leczyć objawowo. Czyli jeśli trafi się do szpitala, jeśli ma się różnego rodzaju symptomy w domu, nie ma żadnej odtrutki, nie ma żadnego antidotum, można jedynie tylko leczyć objawy, które będą występować. I oczywiście grać na czas i liczyć na to, że te symptomy, te efekty uboczne przeminą
w momencie, w którym lek zostanie zmetabolizowany. Efekt uboczny, który potencjalnie mnie najbardziej niepokoi, natomiast to jest, uwaga, hemoliza, czyli rozpad erytrocytów naszych czerwonych komórek. I czemu mnie niepokoi? Bo hemoliza generalnie może wystąpić, ale uwaga, u bardzo specyficznej grupy osób. I to są osoby z niedoborem tak zwanego G6PD. I to jest dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Erytrocyty, jak pewnie większość z Was wie, nie mają mitochondriów. I tym samym jedynym źródłem takiego dinukleotydu, który nazywa się NADPH w erytrocytach, jest właśnie ten enzym G6PD. NADPH będzie redukować glutation. Innymi słowy, będzie czynić glutation aktywnym. Jeśli ten glutation jest aktywny, to oczywiście będzie on dostarczać ochrony oksydacyjnej. Jeśli cokolwiek dzieje się złego, to glutation jest w stanie ochronić potencjalnie erytrocyty przed rozpadem. Kłopot polega na tym, że błękit metylenowy sam w sobie ma działanie dosyć mocno prooksydacyjne, a więc proutleniające i będzie podawać utlenianie. Więc u osób, które mają niedobór G6PD, może się zdarzyć tak, że dosyć szybko będzie występować hemoliza. Hemolizy będą dosyć mocno, przynajmniej w początkowym stadium, pokrywać się z tymi metamoglobinami. Znowu mogą występować zawroty głowy, mogą występować duszności, tachykardia, a więc przyspieszona akcja serca, bladość, ciemny mocz. Kłopot dla mnie największy polega na tym, że większość osób, która ma niedobory G6PD, nie wie o tym, że ma niedobory G6PD, więc potencjalnie trzeba by coś takiego zbadać. Oczywiście statystycznie szacuje się, że to chyba była 1 osoba na 1000 mniej więcej ma niedobory tego enzymu, szansa więc nie jest duża. Kłopot polega oczywiście na tym, że jeśli trafi na niewłaściwą osobę, to nawet nie będzie wiedziała po prostu, co ją uderzyło, co ją trafiło, nagle zaczną się efekty uboczne, czasami przy dawkach, które dla większości innych osób są w pełni nieszkodliwe albo pożyteczne. Potencjalnym wskazaniem, że ktoś cierpi na niedobór takiego enzymu, są różnego rodzaju incydenty z życia noworodkowego, to znaczy noworodki czasami które mają ciężką żółtaczkę albo właśnie niewyjaśnione przyczyny hemolizy. W takich przypadkach jest odkrywany niedobór tego enzymu. Natomiast w większości przypadków tak naprawdę zostaje on dopiero wykryty przez przypadek w życiu dorosłym. I niestety wzięcie błękitu metylenowego może być takim właśnie przypadkiem. Kolejny skutek uboczny powiązany jest z właściwością działania błękitu metylenowego, ponieważ jest on inhibitorem monoaminooksydazy, szczególnie monoaminooksydazy A. I te monoaminooksydazy mają za zadanie rozkładanie różnego rodzaju neurotransmiterów. I monoaminooksydaza A będzie rozkładać przede wszystkim serotoninę, częściowo będzie rozkładać dopaminę oraz m.in. adrenalinę i noradrenalinę. Innymi słowy, jeśli będziemy wprowadzać częściową inhibicję monoaminooksydazy A, to będziemy zwiększać tym samym poziomy tych neurotransmiterów. Będzie wyższy poziom serotoniny, będzie wyższy poziom adrenaliny, noradrenaliny itd. O ile ktoś ma generalnie niższy poziom tych neurotransmiterów, to może to sprawić najzwyczajniej w świecie, że poczuje się lepiej. Tak? To będziemy mieć wyższy poziom energii, lepsze samopoczucie, wszystko będzie widzieć przez różowe okulary. Natomiast jeśli masz normalny poziom tych neurotransmiterów, to może się okazać, że nawet już przy minimalnych dawkach zaczniesz odczuwać efekty uboczne. Jeśli natomiast Twój poziom tych neurotransmiterów jest wysoki, najczęściej będzie się to wiązało ze stosowaniem różnego rodzaju leków, które zaraz omówię, to może dojść do tak zwanego zespołu serotoninowego. Te skutki uboczne, czy symptomy, które będą objawiać się przy zespole serotoninowym, żeby było jasne, mogą wystąpić już w momencie, w którym po prostu nawet trochę zostanie podbity poziom serotoniny. Nie musi występować pełny zespół serotoninowy, żeby doświadczyć części efektów ubocznych, o których zaraz będę mówić. Objawy psychiczne i behawioralne będą obejmować takie symptomy jak niepokój, pobudzenie, lęk, panika, splątanie, dezorientacja, bezsenność, w ciężkich przypadkach majaczenie i utrata przytomności. Jeśli chodzi o objawy autonomiczne, będzie to nadmierna potliwość, gorączka, hipertermia, a więc podwyższona temperatura ciała, tachykardia, czyli przyspieszona akcja serca powyżej 100 uderzeń na minutę, wahanie ciśnienia tętniczego, biegunka, nudności, wymioty, rozszerzone źrenice. Objawy nerwowo-mięśniowe będą dotyczyć drżenia mięśni, wzmożone odruchy ścięgniste, sztywność mięśni, niezborność ruchów, a więc ataksja. Na końcu objawy ciężkie, zagrażające życiu,
Jeśli takie objawy kiedykolwiek u kogoś występują, dzwonić z miejsca do szpitala. Temperatura sięga już powyżej 40 stopni Celsjusza. Jest uogólniony klonus, rhabdomyoliza, niewydolność nerek, drgawki i zaburzenia rytmu serca. To, co maksymalizuje ryzyko wystąpienia tych symptomów albo już samego zespołu serotoninowego, jest, tak jak mówiłem, branie leków albo suplementów, albo ziółek różnego rodzaju, które same z siebie będą zwiększać stężenie tych neurotransmiterów, szczególnie serotoniny, albo któreś z nich mają funkcję właśnie inhibicji monoaminooksydazy, co oczywiście siłą rzeczy będzie prowadzić do zwiększania choćby poziomu serotoniny czy noradrenaliny. Absolutnym klasykiem są oczywiście leki takie stosowane w depresji jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, sertraina, fluoksetyna. Jeśli ty albo któryś z twoich bliskich bierzecie takie leki, błękit metylenowy jest najzwyczajniej w świecie niebezpieczny, czy może stanowić zagrożenie. Kolejna kategoria takich leków stosowana m.in. w leczeniu depresji to są inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Będziemy mieć takie leki jak venlafaxyna choćby, czy duloxetyna. Kolejne leki, które mogą wywoływać takie interakcje to są, no właśnie, inhibitory monoaminooksydazy, choćby fenerzyna, antydepresanty trójpierścieniowe, niektóre opioidy takie jak tramadol czy meperydyna, tryptany stosowane w leczeniu migren oraz, uwaga, antybiotyk o nazwie linezoli. Potem mamy oczywiście dosyć długą listę różnego rodzaju suplementów i ziół, które będą miały te działanie inhibicji monoaminooksydazy. Będzie kwercytyna, to będzie resveratrol, to może być kurkumina, dziurawiec zwyczajny. Dziurawiec będzie wchodzić generalnie w interakcję z całym mnóstwem różnego rodzaju leków, ponieważ będzie częściowo blokować cytochrom CYP450 w wątrobie, a więc nasz główny system detoksyfikujący. Więc w ogóle jeśli ktoś bierze dziurawiec, trzeba szalenie uważać, biorąc jakiekolwiek inne leki i suplementy. Zielona herbata i szczególnie oczywiście główny ten aktywny składnik zielonej herbaty, a więc EGCG, jest w stanie powodować częściową inhibicję monoaminooksydazy itd. itp. Trzeba oczywiście pamiętać, że wszystkie te rzeczy są oczywiście w stanie ayahuasca, jeśli ktoś lubi eksperymentować z takimi rzeczami. I trzeba pamiętać, że wszystkie one, oczywiście jeśli się bierze i parę w ciągu dnia, będą wzmacniać swój efekt. Innymi słowy, czasami to może być wytłumaczenie, dla którego ktoś spróbował błękitu metylenowego i poczuł się absolutnie fatalnie bardzo szybko i nie bardzo wiedział czemu, bo przecież te dawki były niskie. To wszystko może się po prostu najzwyczajniej w świecie kumulować, jeśli chodzi o ten efekt inhibicyjny. Warto wiedzieć, że ciągłe stosowanie błękitu metylenowego może prowadzić potencjalnie do adaptacji neuronalnej. Innymi słowy, dawki, które wcześniej działały, przestają działać tak efektywnie jak wcześniej. Te informacje czerpiemy na ten moment tylko i wyłącznie z modeli zwierzęcych. Nie wiadomo, czy to dzieje się u ludzi, ale patrząc na opinie, które widziałem w internecie, myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Stąd jest zawsze sugestia, żeby brać błękit metylenowy z przerwami. Tak, brać jakiś czas, zrobić sobie przerwę i dopiero wtedy wracać. Idąc dalej, błękit metylenowy może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Generalnie mówimy tutaj o dawkach, które powinny być większe niż 5 mg na 1 kg masy ciała, więc jednak spore. Wtedy oczywiście będzie występować na przykład żółtaczka, może występować zmęczenie, ból w prawym podżebrzu i oczywiście coś, co można sobie śledzić, podwyższenie na naszych drogich aminotransferach, a więc aspatu i alatu. Można sobie zrobić takie badanie jako linię bazową przed wzięciem błękitu metylenowego i powtórzyć takie badanie na przykład po jakimś konkretnym okresie. Najczęściej około 4 tygodnie powinno wystarczyć, żeby zobaczyć, czy potencjalnie to się zmienia, czy wątroba staje się tutaj bardziej obciążona. Oczywiście łatwo powiedzieć, bo jest tyle różnego rodzaju czynników, które mogą wpływać na te aminotransferazy, na ich stężenie, że nie jest aż tak łatwo przeprowadzić taki eksperyment bez tej wiedzy. Błękit metylenowy może mieć potencjalnie działanie nefrotoksyczne, czyli toksyczne dla nerek. Jest wydalany przez nerki, w większych ilościach może je uszkadzać. Trzeba podkreślić, że najczęściej tyczy się to przypadków osób, które już mają jakieś kłopoty z nerkami, więc w przypadku takich osób trzeba być bardzo ostrożnym. Ponownie możemy sobie ustalić linię bazową, czyli zrobić sobie badanie choćby kreatyniny i EGFR, a więc naszego współczynnika przesączania kłębuszkowego przed rozpoczęciem brania tego leku i na przykład po 4 tygodniach. Oczywiście jeśli założymy różnego rodzaju symptomy, takie jak choćby obrzęk kończyn, oddawanie ciemnego moczu, skąpomocz, czyli rzadkie oddawanie moczu, wtedy ewidentnie trzeba odłożyć błękit metylenowy. Kolejny zestaw
różnego rodzaju efektów ubocznych będzie obejmować układ sercowo-naczyniowy. Teraz dlaczego? Po pierwsze trzeba wrócić się na chwilę do tego działania błękitu metylenowego, o którym mówiłem, czyli inhibicja monoaminooksydazy, szczególnie monoaminooksydazy A. Ona rozkładała również adrenalinę i noradrenalinę. Będziemy w ten sposób również zwiększać poziom i adrenaliny, i noradrenaliny. Dodatkowe działanie błękitu metylenowego, które jest zarówno pozytywne, jak i negatywne w zależności od stanu czyjegoś, szczególnie stanu metabolicznego, jest to, że będzie hamować syntezę tlenku azotu. I tlenek azotu jest najważniejszym tak naprawdę naszym gazotransmiterem. To będzie ten gaz, który będzie powodować m.in. rozszerzanie naczyń krwionośnych. W warunkach różnego rodzaju patologicznych, kiedy ktoś na przykład jest chory metabolicznie, ma różnego rodzaju choroby, również autoimmunologiczne, gdzie te stany zapalne są obecne non-stop, będzie dochodziło do nadmiernej produkcji tlenku azotu. Więc oczywiście u takich osób, które mają nadmierny poziom tego tlenku azotu, zmniejszanie jego stężenia będzie pozytywne. Natomiast u całej reszty, u osób, u których nie występuje to patologiczne zwiększenie stężenia tlenku azotu, będziemy mieć efekt absolutnie przeciwny. Bo będziemy hamować poziom, który już zwyczajnie jest fizjologiczny, czyli naturalny dla naszego ciała. Innymi słowy, będzie dochodziło do wazokonstrykcji, a więc zwężania naczyń krwionośnych. Kto powinien uważać? Paradoksalnie osoby z normalnym ciśnieniem. Tak? Jeśli masz normalne ciśnienie, to znaczy, że stężenie tlenku azotu jest najprawdopodobniej na odpowiednim dla Ciebie poziomie. Tak? To jest oczywiście mocno regulowane przez nasz organizm, dopóki nie zacznie, jak mu zawsze mówię, się bruździć, bo organizm nie jest debilem. Natomiast w momencie, w którym zaczniemy blokować produkcję tego tlenku azotu, biorąc błękit metylenowy, może się okazać, że no właśnie, wszystkie te efekty, skutki uboczne, o których mówiłem, wystąpią. Również powinny zachować olbrzymią ostrożność wszystkie osoby, które są już chore, jeśli chodzi o układ sercowo-naczyniowy. Biorą różnego rodzaju leki. Tutaj jest naprawdę duże pole do popisu, jeśli chodzi o różnego rodzaju interakcje. Są oczywiście też skutki uboczne, które są łagodne czy prawie nieszkodliwe. Jest to m.in. zmiana koloru wydzielin, szczególnie moczu, co zauważa wiele osób, które będzie brać ten lek, bo przypominam, jest to lek, a nie suplement. Również może przy większych dawkach i przy długotrwałym braniu nastąpić, uwaga, zmiana częściowa koloru skóry. Z czasem to oczywiście przejdzie, natomiast może jak najbardziej wystąpić. Może nastąpić podwyższenie temperatury ciała, lekkie, zwiększona potliwość, to jest coś, co opisywałem właśnie a propos między innymi serotoniny. A propos jeszcze serotoniny mogą występować dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Czemu? Bo generalnie w momencie, w którym na przykład mamy różnego rodzaju choroby układu pokarmowego, choćby właśnie zespół jelita drażliwego, klasycznie będzie występować zwiększone właśnie stężenie serotoniny. Serotonina w dużym stężeniu w układzie pokarmowym będzie powodować m.in. biegunki, potencjalnie nudności, nawet wymioty, różnego rodzaju typowe dolegliwości, które sobie będziemy kojarzyć właśnie z kłopotami z układem pokarmowym. To również powinien uważać osoby starsze potencjalnie. Trzeba pamiętać, że u takich osób często z różnego rodzaju powodów jest wolniejszy metabolizm. Innymi słowy, nawet mniejsze dawki błękitu metylenowego będą osiągać większe stężenie w organizmie. Nie znaczy to, że nie można próbować, jeśli ktoś ma ochotę, tylko ponownie zaczynać od najmniejszych możliwych dawek. Tutaj wiek jest jednym z tych czynników, które trzeba rozpatrywać. Kobiety w ciąży, oczywiście karmiące piersią, ma absolutnie unikać. Błękit metylenowy ma działanie teratogenne, a więc jest w stanie uszkodzić płód. Osoby, które są uczone na leki z grupy fenotiazyn, absolutnie nie powinny brać błękitu metylenowego. Może się to nawet skończyć wstrząsem anafilaktycznym. Ja umieszczę w bonusowej ciekawostce różnego rodzaju leki, które będą należeć do tej grupy fenotiazyn, żeby tutaj już nie tracić miejsca, że tak powiem, w tym odcinku. Trzeba również podkreślić, że jak mówiłem, wiele osób, które już cierpi na różnego rodzaju chroniczne schorzenia, choroby nerek, choroby wątroby, choroby układu sercowo-naczyniowego, te osoby będą w grupie ryzyka i powinny być bardzo ostrożne, biorąc błękit metylenowy. Ja osobiście, szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem, jakim cudem zrobiono spin, że zaczęto ten lek promować jako suplement na różnego rodzaju kanałach, stronach, zachwalać go w ramach biohackingu. Ja wiem, że Kennedy na pewno zrobił swoje. Ja osobiście absolutnie tego nie rozumiem. Błękitu metylenowego osobiście bym nie dotknął, nie biorę i szansa na to, że będę go brać, jest raczej minimalna. Dla mnie
potencjalny stosunek tutaj korzyści do strat jest niekorzystny, nie jest to lek, który bym rozpatrywał. Oczywiście moje zdanie, muszę to powiedzieć, bo zawsze ktoś się mnie potem pyta w komentarzach, czy ja biorę jakiś tam suplement czy lek. Natomiast oczywiście każdy lek ma swoje korzyści, trzeba zważyć plusy i minusy, na pewno wiele osób również zauważa różnego rodzaju pozytywy. No i właśnie, kończąc ten odcinek, chciałbym poprosić Was, jak zawsze, o zrzucenie się z tą swoją zbiorową wiedzą do sekcji komentarzy. Jeśli brałeś błękit metylenowy i wystąpiły u Ciebie efekty uboczne, opisz, jakie to były dawki, jeśli możesz, żeby pomóc innym, czy właśnie już wiedząc, co może powodować te różnego rodzaju symptomy uboczne, jakie interakcje, co mogło to u Ciebie spowodować, jak się czułeś, jak szybko przeszło i tak dalej. Jeśli natomiast jesteś osobą, która bierze błękit metylenowy i zauważyłeś korzyści, znowu opisz, jakie dawki, z czym zdrowotnie się borykałeś, żeby inni mieli fajny punkt odniesienia. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Ja będę obecny przynajmniej przez chwilę w sekcji komentarzy, żeby podpowiadać na Wasze pytania, jeśli takowe są. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, żeby przestać non-stop wydawać pieniądze na różnego rodzaju szkoły językowe, korepetytorów, podręczniki, aplikacje itd. itp. Kurs Kuźnia Ekspertów, a więc Experts Incubator, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać skutecznie informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę. Dla mnie w momencie, w którym żyjemy w erze internetu, mamy dostęp do praktycznie jakichkolwiek informacji, których nie da się uwzględnić w żadnym programie studiów i tak dalej. To jest skarbnica wiedzy, z której trzeba nauczyć się korzystać. Ten kurs, jak taki magiczny kurs, pozwala właśnie otworzyć drzwi do tego skarbca wiedzy. Idealny dla maturzystów, studentów, osób, które chcą się dobrze uczyć, mieć dobre oceny z kolokwiów, dla osób, które nienawidzą swojej pracy i potrzebują ją zmienić, ale nie mają obecnie umiejętności, żeby to zrobić. Dla osób, które kochają swoją pracę, ale muszą zdać jakiś certyfikat, jakoś się wykazać, żeby dostać podwyżkę czy awans. I dla osób takich jak ja i mam nadzieję, że również tych, które chcą więcej pamiętać z tego, co czytają i słuchają. Ostatnim kursem, który polecam, jest O jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak diagnozować u siebie m.in. telogenowe wypadanie włosów i je zatrzymywać, żeby te włosy przestały garściami wypadać, oraz pokazuję również w tym kursie, jak walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, jak choćby natarczywy łupież. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Pod nimi bonusowe ciekawostki dotyczące się zagadnień poruszanych w tym odcinku i następnie literatura naukowa, na którą się powoływałem. W opisie znajdziesz oczywiście linki do różnego rodzaju produktów, które polecam do moich kursów, ale również link do mojego newslettera. Jeśli klikniesz go, wyskakuje okienko, tam można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam różnego rodzaju artykuły na tematy związane z drugą częścią mojej działalności, a więc nauka języków obcych, poprawa produktywności, przyswajanie wiedzy itd. itp. I na koniec, jeśli podobały Ci się wszystkie informacje, które wymieniłem w tym filmiku i chciałbyś się ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych, ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można zapisać się nawet na 1 miesiąc i w ramach tego ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 170, czy już chyba nawet 80 poprzednich odcinków. Również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania, gdzie toczą się różnego rodzaju fascynujące rozmowy na tematy medyczne, dietetyczne i około tematyczne, jeśli chodzi o te zagadnienia. I również dostępna jest sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze badanie, które mi wpadło w ręce, wraz z ich zastosowaniem i dodatkowo często odniesieniami do innych badań naukowych. Zaraz jest tak naprawdę nowy rok. Chciałbym więc skorzystać z okazji i życzyć Tobie i Twoim bliskim pięknego Sylwestra, pięknego Nowego Roku, niezależnie od tego, czy jesteś osobą, która lubi spędzić ten czas samemu w domu, czy ze swoimi bliskimi, czy wyjeżdżać na różnego rodzaju wojaże. Mam nadzieję, że ten Nowy Rok przyniesie Ci spokój ducha, zdrowie, pieniądze, cokolwiek, czego potrzebujesz, czego Ci akurat w życiu brakuje. Jeśli masz jakieś takie, nazwijmy to, duże plany na następny rok, daj mi znać w komentarzu. I pytam się nie bez powodu, ponieważ w następnym roku chciałbym zrobić coś razem, to znaczy z nami wszystkimi słuchaczami kanału i ze mną i w ramach takiego, nazwijmy to, roboczego projektu popracować właśnie nad realizacją różnego rodzaju celów. Daj mi znać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku, na Sylwestra i widzimy się.